Dużą motywacją jest to, że jesteśmy światowym graczem. Jak Jeff Bezos się spytał o Amazon, to w odpowiedzi usłyszał Amazon zamiast Amazon. Była zapowiedź głosowa żeńskim głosem o następnym przystanku, na co moja córka odpowiedziała: Alexa, play music. I need to get there, so I need to innovate, I need to think differently. A tu przychodzi jakiś facet i mówi: a my zrobimy takie urządzenie, którego nie możesz włożyć do kieszeni. Co jakiś czas są dziwne historie z klientami i... Ostatnio też się dowiedziałem, że poleciało w kosmos, bo NASA też wzięła ten produkt. Było mega śmiesznie. Alexa Stage. Witam serdecznie w specjalnym jubileuszowym odcinku Alexa Stage. Ja nazywam się Maciek Tęgi i bardzo miło mi powitać wszystkich naszych widzów, słuchaczy oraz zgromadzoną licznie publiczność w biurze Amazon w Gdańsku. Obchodzimy dzisiaj 10-lecie Amazon w Polsce, a także 10. urodziny Alexy. Ja mam nadzieję, że nasi wierni widzowie i słuchacze wiedzą, że głos Alexy był tworzony m.in. w Polsce, a ta podróż zaczęła się w Trójmieście od firmy Iwona Software. I z tej właśnie okazji postanowiliśmy zaprosić do rozmowy moje koleżanki i kolegów, którzy współtworzyli Iwonę i do dzisiaj pracują w Amazon Development Center Poland. Będziemy mieli aż 6 gości w dzisiejszym odcinku, a na scenie ze mną są Aleksandra Kodzik, Senior Technical Program Manager, Adam Nadolski, Principal Engineer oraz Michał Czuczman, Senior Development Engineer. Słuchajcie, chciałbym rozpocząć od rozgrzewkowego pytania o wspominki. Jednym z moich pierwszych wspomnień związanych z Iwoną była karteczka, która była powieszona na pokoju, w którym pracowaliśmy, która głosiła: Michała Kaszczuka nie ma. Michał Kaszczuk jest współzałożycielem Iwony, wtedy był naszym CTO. No i to już był moment, w którym on był mocno zaangażowany w procesy, które jakby zakończyły się właśnie dołączeniem do Amazona. No ale chciałbym was zapytać o wasze ciekawe, może śmieszne lub może jakieś historie, które zapadły wam w pamięci z tych wczesnych Iwonowych czasów. To może ja zacznę. Iwona na samym początku była bardzo malutką, rodzinną prawie że firmą. Było nas około 30 osób, było to parę pokoi w Parku Technologicznym w Gdyni. I jak dołączyłam jako programista, znaliśmy się wszyscy. Stand-up był całej firmy raz w tygodniu. Wszyscy razem wiedzieliśmy, co robimy. No ale na pewno takie duże wrażenie moje, jak dołączyłam do firmy, był zespół Iwona Core i zespół researcherowy, który od zawsze był takim sercem firmy, gdzie były tworzone głosy, które dalej można było wykorzystywać. Tak się składa, że cała nasza czwórka w tym zespole pracowała w pewnym momencie. Adam, ty masz jakieś wspominki z tych czasów? Tak, no wspomniałem tutaj Michała Kaszczuka. Michał to był taki mistrz nasz, który wszystko wiedział, jak to działa, także do niego zawsze jeszcze można było się udać, ale tak rodzinna atmosfera to zwłaszcza dla mnie była widoczna w tych wyjazdach, które mieliśmy na kajaki, ogniska wspólne. To było czuć, że to jest taka nie tylko współpracownicy, ale przyjaciele. Tak, no ja pamiętam to też dobrze, właśnie tę rodzinną atmosferę, o której mówicie, ale też pamiętam, że zawsze było mnóstwo śmiechu. Po prostu było kilka takich osób, które bardzo często sobie żartowały z różnych sytuacji. Też chociażby Michał Kaszczuk też miał fajne dowcipy, często mówił, ale nie wiem, Patryk czy Krzysiek. Krzysiek na przykład na Supporcie pracował i wiadomo, każdy, kto pracuje na Supporcie, wie, że tam co jakiś czas są dziwne historie z klientami i jak on na przykład je opowiadał, po prostu było mega śmiesznie. Ale może uchylmy też rąbka tajemnicy, gdzie to się wszystko zaczęło, bo oczywiście zaczęło się od Łukasza Osowskiego i Michała Kaszczuka, którzy współzałożyli Iwonę. No i właśnie, gdzie się zaczęło w Trójmieście? To było w Gdańsku czy w Gdyni? Oni razem poznali się na Politechnice Gdańskiej. Potem założyli firmę w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. A później przenieśliśmy się tutaj do Olivia Business Center w Gdańsku, w którym do dzisiaj się znajdujemy i znajduje się tu Amazon Development Center Poland. Wiele osób kojarzy Iwonę tak naprawdę z tymi wczesnymi naszymi głosami, między innymi z głosem Jacek, który stał się sławny poprzez rozliczne przeróbki YouTube'owe. Ale czy to tak naprawdę był pierwszy głos, Michał? Znaczy, jak ja dołączyłem do firmy, to już były 4 głosy gotowe. To już był Jacek i Ewa polskie głosy, była Jennifer amerykański i angielski i była Carmen rumuński głos. To są głosy w technologii Iwona. A wcześniej Michał z Łukaszem mieli wcześniejszą technologię, to były głosy speaker i to był głos w innej technologii, on był syntetyczny, w pełni stworzony w komputerze i on brzmiał bardzo komputerowo. On nie powstawał z nagrań człowieka, tylko on
był po prostu przez modelowanie matematyczne, jak wygląda budowa aparatu mowy. I on był głównie używany w celach rehabilitacyjnych przez osoby niewidome, niedowidzące. Trochę mieliśmy już tych przełomów technologicznych. Mniej więcej od kiedy Iwona się zaczęła? W jakim to było roku? To musiał być początek lat 2000, bo pamiętam, ja byłem pierwszy raz w Iwonie na praktykach w 2005 roku i wtedy już było, nie wiem, 5 osób może w firmie? Tak. Razem z Michałem i Łukaszem. Okay. I oni już od dobrych kilku lat pracowali. No okej, czyli w ciągu tych 20 lat mieliśmy około kilka tak naprawdę przełomów technologicznych. To chyba pokazuje w ogóle, jak technologia do przodu. Chciałem, Adam, ciebie zapytać od początki Alexy tak naprawdę. Trochę opowiedz o tym, jak to się zaczęło i jak to wyglądało. Więc Alexa była prowadzona jako taki bardzo tajny, przezpoufny projekt. No oczywiście na początku to w ogóle nie była, nazwa Alexa powstała później. Po początku to wszystko było jakimś tam kryptonimem. Alexa miała kryptonim, to jest projekt D albo Doppler. Także to było bardzo takie tajemnicze. Można było powiedzieć tylko ja pracuję nad projektem D albo nie pracuję. Pamiętam, gdzie naszemu temu zespołowi Iwony Core zostało przedstawione, co to jest ten projekt D. To było w czasie, gdy przyjechał nasz dyrektor Al ze Stanów Zjednoczonych, przyleciał tutaj. No i właśnie nam powiedział, co to jest. Moja pierwsza myśl była taka, że to jest taki radykalny pomysł. Znaczy, jak sobie tak myślę o tym czasie, tak dla kontekstu, no to był czas, gdzie bardziej było wszyscy patrzyli, jaki duży telefon można zrobić, ile pikseli musi mieć i ile punktów dotyku. A tu przychodzi jakiś facet i mówi, a my zrobimy takie urządzenie, którego nie możesz włożyć do kieszeni i nie ma ekranu. Także radykalne. Ola, pamiętasz twój pierwszy kontakt z tym pomysłem, z tą ideą? Z samego kontaktu dokładnie nie pamiętam, ale pamiętam właśnie tą restrykcyjność o tym, że tu nawet w naszym zespole były grupy osób, które wiedziały, były zaangażowane. No i też była taka historia właśnie osoby w projekcie, kiedy już łączyliśmy nasze głosy z Alexą stricte, przywoziły prototypy i to też było takie, że nie mogą nawet na lotnisku powiedzieć, co to jest. I no, takie ciekawe, dodatkowe aspekty tajności projektów. No tak, bo to jakby trzeba też oddzielić dla naszych widzów i dla naszej publiczności jakby głos Alexa też od urządzeń, fizycznych urządzeń Echo, na których Alexa de facto do dzisiaj funkcjonuje, tak? I ja pamiętam też, jak mój pierwszy kontakt to był taki, że był właśnie w sejfie zdeponowany kartonik, szary kartonik bez żadnych oznaczeń i ten moment jakby zaznajomienia z tym projektem to było faktycznie dosyć ciekawe i tak jak Adam powiedział, też miałem takie wrażenie, że dosyć radykalny pomysł w kontekście jakby zmiany kierunku tego rozwoju. Michał, ty pamiętasz ten swój pierwszy kontakt z Alexą i może też z jakimiś założeniami już co do głosu, który miał na Alexę dla Alexy powstać? Właśnie dowiedziałem się o tym projekcie, bo przyszedł Michał Kaszczuk do nas, do naszego pokoju, gdzie właśnie był zespół Iwona Core i przedstawił nam tą koncepcję tej Alexy i właśnie decyzję, że potrzebny jest głos. W ogóle my budowaliśmy 2 głosy na początek, a nie tylko jeden, tak żeby mieć tak zwany backup plan, w razie jak jeden nam nie wypali, to żebyśmy mogli wybrać, nie? Który będzie lepiej brzmiał. Od tamtego momentu w zasadzie zaczęło się bardzo szybka ścieżka, żeby w jak najszybszym czasie dostarczyć głosy, które będą dużo lepszej jakości niż jakiekolwiek mieliśmy do tej pory, a te do tej pory już i tak były w najlepszej technologii na świecie w tamtym etapie potwierdzone przez konkursy takie jak Blizzard Challenge. Więc to było naprawdę duże wyzwanie. No właśnie, zatrzymajmy się trochę tutaj i porozmawiajmy o tej technologii. W 2013 roku właśnie, jaka to była technologia, która była najbardziej popularna i była używana do tej technologii text-to-speech? Ta nasza technologia nazywana Unit Selection, czyli wybór jednostek, polegała na tym, że nagrywaliśmy kilka tysięcy zdań. Lektor w studiu czytał te zdania, które my zawczasu przygotowaliśmy w odpowiedni sposób, żeby każde zdanie wnosiło jakieś unikatowe konteksty fonetyczne. I potem synteza głosu polega na tym, że mając tekst wejściowy, szukamy w tej bazie nagrań najlepsze kawałki, które potem łączymy, sklejamy i zwracamy jako wynik syntezy mowy. Teraz w związku z tą technologią i z założeniami Alexy, która to miała być głosem bardzo konwersacyjnym, tak? To pamiętam, że mieliśmy postawiono bardzo wysoką poprzeczkę, żeby stworzyć jakby cały taki model interakcji, który będzie jakby zachęcał użytkownika do tego, żeby ten użytkownik się porozumiewał z tym urządzeniem. To jakiego rodzaju wyzwania to dawało tym osobom, które musiały budować ten głos w takiej technologii? Tak jak Michał tutaj opowiedział, ta technologia polegała na tym, że nagrywamy jakąś tam bazę nagrań, z której potem będziemy wybierać te jednostki mowy. I w tym czasie
typowa wielkość bazy nagrań to było kilka tysięcy zdań, które są specjalnie spreparowane, tak żeby dać pokrycie odpowiednich zjawisk fonologicznych, lingwistycznych i tak dalej. No i tutaj, ponieważ chcieliśmy, żeby to było bardziej konwersacyjne, ten poziom był jeszcze większy, to tą bazę nagrań zwiększyliśmy kilkakrotnie. Tak jak pamiętam, bardzo silna presja była czasowa w tym projekcie i to było tak, że Michał, nasz Kaszczuk, nasz, że tak powiem, szef, był w Stanach, leciał do Stanów. W samolocie jeszcze ustalaliśmy, jak on był w samolocie, to my jeszcze w Gdańsku tutaj ustaliliśmy, jakie jeszcze dołożymy zdania do tego nagrywania. I codziennie oni nagrywali, a my jeszcze dokładaliśmy, co jeszcze dograć i jakie jeszcze można dodatkowe pomysły zrobić. Także to był bardzo ciekawy czas. Ola, czy ty też odczuwałaś tą presję? Nie, ja w tym czasie się zajmowałam narzędziami do testowania głosów. I jakie wyzwania tam w takim systemie do ewaluacji głosów głównie były? Programistycznie to był system z bazą danych, ale myślę, że tutaj najważniejszym faktorem byli ci użytkownicy. Znaleźć dobrych, kompetentne osoby, które udzielą informacji takiej, której poszukujemy. Przenieśmy się do czasu, kiedy te wszystkie wyzwania zaowocowały stworzeniem tego głosu. Czy pamiętacie może taki moment, w którym pierwszy raz słyszeliście ten głos? Jakby kiedy powstał jakiś efekt tej pracy? Czy to był taki jeden moment, w którym było takie aha, jest ten głos? Czy to było raczej kilkadziesiąt momentów, w których, tak jak Ola powiedziała, poprawialiśmy ten głos i jakby on się zmieniał i znowu coś nagrywaliśmy? Jak to wyglądało? No na pewno był ten pierwszy, ale przez te iteracje to raczej było to tak krok po kroczku, poprawa i udoskonalanie tego. Znaczy, to ja może powiem też, bo tak naprawdę ten proces budowy głosu był wieloiteracyjny i tak naprawdę, ponieważ, tak jak mówiliśmy, potrzeba nagrać kilka tysięcy zdań, to jest coś, co jest rozciągnięte więcej niż 1 tydzień i w czasie, gdy jeszcze trwają nagrania, się buduje już pierwszy prototyp, żeby posłuchać, jak to brzmi. Każdy miał słuchawki bardzo często i to było coś, co też Michał zawsze podkreślał. Musisz słuchać tego, co produkujesz. To jest taki element, który jest nietrywialny w inżynierii programowania, że normalnie to jest tak, że buduję jakiś system i mogę łatwo stwierdzić, o, to zadziałało, nie zadziałało. A tutaj jest tak, że powiedziało to, co miało powiedzieć, ale ja muszę tego posłuchać i dlaczego to nie brzmi aż tak fajnie, jakbym chciał. Michał, dodasz coś do tego? Dużym wyzwaniem dla nas było, żeby mieć odpowiednie nazwy najróżniejszych słów w bazie, żeby móc poprawnie je czytać, a poza tym często były niejednoznaczności, czyli na przykład dane słowo, zależnie od kontekstu, na przykład jakaś piosenka, różni artyści nagrali piosenkę o tej samej nazwie, ale dla jednego artysty ona się czyta w jeden sposób, na drugiego się czyta w inny sposób i załatwienie takich różnych sytuacji to było duże wyzwanie. Ja pamiętam jedną anegdotę, która była związana z nazwą sera. Pamiętasz ją? Pamiętam. Była taka sytuacja, robiliśmy demo chyba dla Jeffa Bezosa, prawda? Zdanie, które było wysyntezowane, to było Amazon, ale przez to, że mieliśmy technologię Unit Selection, która wybierała kawałki ze zdania, akurat do syntezy ze słowa Amazon był użyty fragment słowa Parmesan, które akurat przez lektorkę było przeczytane Parmesan. I w wyniku tego, no jak Jeff Bezos się spytał o Amazon, to w odpowiedzi usłyszał Amazon zamiast Amazon. Tak, to jest to z kolei jakby pokazuje to, jak ważne było utrzymanie tej wysokiej jakości na każdym etapie budowy głosu, tak? To o czym Ola wspomniała, tak? Bo tak naprawdę my nie powiedzieliśmy o tym, ale ten system, który ty tworzyłaś, był używany nie tylko do oceny jakości głosu, ale też nagrań, tak? Tak, zdecydowanie. Był moduł do samych nagrań, potem był do weryfikowania, czy rzeczywiście zostało przeczytane to, co podaliśmy. Kolejnym właśnie etapem było testowanie samego dźwięku, czy tam są jakieś dodatkowe dziwne dźwięki, czy właśnie i złe zgłoski są wybrane, więc potem mogliśmy jeszcze, czy się ludziom podoba, czy nie, żeby oddawali oceny od 1 do 5 i właśnie tak jak tutaj powiedzieliśmy, ta jakość tych danych, które to jest do tej pory i z tą technologią, którą mamy teraz, to jest kluczowe. To jest ciekawe, bo my rozmawialiśmy o tym w odcinku pierwszym z profesorem Duchem o zasadzie GIGO, Garbage In, Garbage Out. I tak naprawdę ta technologia Unit Selection, której używaliśmy w 2013 roku, to była technologia tak naprawdę ML, tak? Machine Learning. Nie nazywalibyśmy jej jeszcze AI. Czy nazywalibyśmy ją już AI? No to jest jakaś tam etykietka, czy nazwiemy to ML, czy AI, tak? Ale to, co jest istotne, że ona była bardzo wrażliwa na precyzję danych, tak? Znaczy, ponieważ
technologia to polega na tym, że w bazie nagrań wyszukujemy jakieś kawałki i de facto po sklejeniu dostarczamy bezpośrednio na głośnik użytkownika, no to jeśli te dane są niepoprawnie oznaczone albo, nie wiem, jakieś mlaśnięcie, no to użytkownik to usłyszy. Czyli ta technologia była bardzo wrażliwa na te garbage in, garbage out. To było bardzo istotne właśnie te systemy, nad którymi Ola pracowała, żeby poprawiać jakość artefaktów, które wchodziły na wejściu. Jesteśmy w 2024 roku, zróbmy fast forward. Alexa teraz mówi w wielu stylach, tak? Dostosowuje się do tak naprawdę do kontentu, tak? Do tego, co czyta. Czy ta technologia, którą używana jest obecnie, jest również tak wrażliwa, czy nie? Jest dużo mniej wrażliwa, ponieważ teraz jest zupełnie inne podejście, które polega na tym, że de facto budujemy model statystyczny, który podczas uczenia obserwuje bardzo dużo nagrań. No i teraz, jeśli on zauważy gdzieś w czasie jakiś, nie wiem, podamy mu gdzieś tam błędne dane, no to on będzie podczas uczenia w stanie, powiedzmy sobie tak w cudzysłowie, stwierdzić, hej, to jest po prostu jakiś taki błąd, to nie powinien się do tego przywiązywać, bo statystycznie wszędzie indziej nie mam laśnięcia w tym miejscu, tak? Powiedzmy, tak? No i teraz w związku z tym, jak gdzieś tam jest to jedno mlaśnięcie, to nie będzie tak, że to koniecznie tutaj mlaśnie, bo akurat to wybraliśmy. No ale oczywiście sama zaśmiecenie danych i niedokładność danych oczywiście wpływa na to, jak szybko i jak dokładnie się model uczy. Aczkolwiek zmiana podejścia powoduje, że my jesteśmy w stanie podać na wejściu dużo więcej danych i ważne jest, żeby tych danych podać dużo, które by miały dobry rozkład, ale nie jesteśmy wrażliwi na to, że każde jedno zdanie musi być perfekcyjne. Michał, a czy nadal występują wyzwania związane z modelami językowymi w danych językach, czy ta technologia jest już jakby language agnostic, czyli nie zważa na jaki język jest przedmiotem trenowania? Tej nowej technologii, którą teraz rozwijamy, to faktycznie jest to dużo mniej istotne niż to było uprzednio, chociaż wciąż jest to istotne z tego powodu, że nawet jak mamy olbrzymie ilości tych nagrań, których używamy do trenowania głosów, to wciąż w tych nagraniach brakuje niektórych istotnych dla nas kontekstów, takich na przykład, powiedzmy, jak mamy sytuacje takie, nie wiem, ktoś pyta Aleksę, jaka jest temperatura gdzieś i trzeba powiedzieć nazwę miejscowości prawidłowo i trzeba powiedzieć, nie wiem, tą temperaturę prawidłowo, albo jakaś konwersja jednostek. Brakuje tego typu pokrycia w nagraniach i dlatego potrzebne są specjalne modele i praca nad tym, żeby rozszerzyć tu pokrycie. Super, dzięki. Przejdźmy trochę do innego tematu. No obchodzimy ten jubileusz 10-lecia, pomimo że tak naprawdę wy jesteście w Amazonie dłużej niż 10 lat. I chciałem trochę zapytać, co jest dla was motywacją, żeby nadal pracować tutaj, jakby rozwijać tą technologię? Na pewno dużą motywacją jest to, że jesteśmy światowym graczem, który dostarcza milionom użytkowników technologię i to najnowszą technologię. I dzięki temu, że jest to taka skala, mamy niesamowitych specjalistów, mamy niesamowity dostęp do najnowszych technologii i te rozwiązania są naprawdę na najwyższym poziomie, ale też ludzie, z którymi się współpracuje, są unikatowi. Dla mnie od takiej strony technicznej to, co mnie zwłaszcza motywuje, to jest taka nisza pomiędzy nauką a inżynierią. Jest taka ziemia niczyja, która zawsze dla mnie to jest taki idealny punkt, którym i pasuje do mojego profilu i do tego, co lubię robić. A drugi element to są ludzie. Bardzo kumaci ludzie, bardzo inteligentni, z którymi się świetnie pracuje. Ja zawsze lubiłem języki naturalne i dla mnie to jest pasja po prostu pracować właśnie między innymi w Aleksie dla rozwoju naszych języków. Dla mnie też dużą motywacją są na przykład historie, które my nieraz słyszeliśmy, które dostaliśmy sforwardowane o różnych sytuacjach, jak na przykład ludzie, którzy są przykuci do łóżka i jakie to są wzruszające historie, że dzięki temu, że mają Aleksę gdzieś w pokoju, mogą sobie włączyć światło, mogą sobie włączyć wentylator, mogą porozmawiać ze swoimi znajomymi, albo nawet były sytuacje, że tam nie wiem, uratowaliśmy komuś życie dzięki temu, że on po prostu, starsza osoba się przewrócił, nie miał znikąd pomocy, ale poprosił Aleksę wezwać pomoc i takie sytuacje naprawdę są niesamowite. To jest ciekawe właśnie, bo to jest jakby taka pewna cecha budowania produktu, w którym
pewne jakby cechy produktu są emergentne, tak? Być może niekoniecznie do końca planujesz tak naprawdę, że ten produkt w ten sposób zostanie użyty później przez użytkownika, tak? Ale właśnie te historie często są właśnie najbardziej zaskakujące i najfajniejsze dla zespołu, który tworzy taką technologię, tak? Bo są takie unikatowe i szczególne. Tak, no właśnie między innymi to jest ciekawe, że Alexa często jest używana przez osoby starsze albo przez osoby samotne na przykład. Jak ktoś jest samotny i wiecie, chce mieć z kim pogadać, to chociaż ma tą Alexę do pomocy, albo też przez dzieci. Całkiem sporo dzieci używa Alexy, albo w zasadzie rodziców, po to, żeby na przykład ustawiać dzieciom harmonogram, że tam, nie wiem, o 7 rano pobudka, o 7:30 zjeść śniadanie. Albo do nauki języka, tak? Moje dzieciaki bardzo często trenowały swój angielski z Alexą. Czy chcemy się pokusić trochę o rozważanie przyszłości w związku z tym? Czy myślimy, że asystenci głosowi będą coraz częściej towarzyszyć nam w takim codziennym świecie? Tak, myślę, że to jest coś, czego społeczeństwo potrzebuje, ponieważ interfejs głosowy jest bardzo prostym interfejsem i w wielu sytuacjach, kiedy nie mamy możliwości wyjęcia telefonu, napisania czegoś, mamy dostęp do Alexy i w domu, w samochodzie, w takich wielu miejscach, gdzie jesteśmy najczęściej i usprawnia to bardzo, bardzo dużo czynności. I właśnie tutaj rozprzestrzenienie się na języki. W tej chwili angielski, ale w polskiego jeszcze cały czas nie mamy. Adam? Komunikacja w języku naturalnym jest bardziej naturalna dla nas jako dla ludzi. My się ze sobą rozmawiamy, no to nie jest tak, że próbujemy tam dotknąć czegoś albo pokazać jakiś obrazek, tylko do siebie mówimy i jest to taki duży skrót w interakcji między komputerem a użytkownikiem. No teraz obecny rozwój technologii, którą widzimy, znaczy rozwój dużych modeli językowych, otwiera nowe obszary. Bardziej dokładnie możemy zrozumieć to, co użytkownik mówi i zbudować odpowiednią odpowiedź dla użytkownika dużo niższym kosztem i dużo większej skali. Bardzo wam dziękuję. Ja myślę, że nasi widzowie i słuchacze też teraz wiedzą lepiej, dlaczego ja tutaj jestem tak długo, bo tak miło mi się z wami rozmawia nadal po tylu latach. W tej pierwszej części rozmawialiśmy trochę o początkach Iwony, o tym, jak to wyglądało jakby podczas procesu, w którym zamieniliśmy się z Iwony w Amazon oraz szczegółach budowania głosu Alexy. No i pokusiliśmy się też o prognozę na przyszłość dotyczącą asystentów głosowych. Dziękuję bardzo. Teraz na scenie są ze mną również moi koledzy z Iwony Software, pracujący nadal w Amazon Development Center Poland. Paweł Dobielski, Senior Software Engineer Link. Witam. Michał Kowalczuk, Senior Embedded Software Engineer Blink. Cześć, witam. I Domenico Cuccitti, Senior Software Engineer Amazon. Hello. Wy przysłuchiwaliście się naszej rozmowie w pierwszej części. Ja chciałem was też zapytać o wasze szczególne wspomnienia związane z Iwoną Software i z tymi początkami tak naprawdę. Paweł, może ty zaczniesz? Ja to bardzo, bardzo miło wspominam ten czas. W sumie mogę też się odnieść tutaj do Adama Nadolskiego, który wspomniał, że dało się poczuć ten klimat nawet rodzinny momentami i te wszystkie ogniska, nasze stand-upy, no to było świetne, po prostu wyjazdy na kajaki. Teraz jest trochę inaczej, tak? To już jest jednak duża korporacja, nie można tego tak odczuć. A wtedy tą magię jakoś dało się poczuć i sam fakt, że się robiło bardzo dużo fajnych rzeczy też dla innych osób. Jeszcze Paweł, ciebie zapytam, zanim przejdziemy do innych, czy to jest tak, że od początku już czuliście, że robicie coś takiego szczególnego, że ten produkt jest jakiś taki naprawdę fajny i jakby jest przyszłościowy? Tak, no ja bardzo dobrze wspominam ten czas, kiedy Iwona jeszcze miała podpisany kontrakt z RNIB, Royal National Institute of Blind People i robiliśmy te rozwiązania i głosy specjalnie dla tego instytutu. To był głos Amy i widzieliśmy też, jak ci użytkownicy korzystają z tego, jakie problemy ta synteza mowy rozwiązuje dla tych ludzi. Z nami pracował wtedy Rafał Harłampowicz, tak? On był testerem tych głosów i też było jakby bardzo miło oglądać, jak on używa tej technologii, prawda? Tak, dodajmy, że Rafał jest osobą niewidomą, ale jest też właśnie specjalistą od testowania rozmaitych rozwiązań z domeny accessibility. Michał, czy ty masz jakieś ciekawostki humorystyczne lub nie? Humorystyczne, może nawet tak. Ja dołączyłem do Iwony właściwie krótko przed dołączeniem jej do Amazon. I tutaj już nasi poprzednicy wspominali właśnie poczucie humoru Michała, czyli jednego ze współzałożycieli Iwony.
Pamiętam, że gdy dołączałem, Michał oprowadzał mnie po zespole, przedstawiał mnie innym osobom i żartował, że będę bardzo dobrym tutaj fitem, będę dobrze pasował, dlatego że, tak jak Ola wspomniała, w firmie pracowało wtedy myślę 30-40 osób i na tę niewielką liczbę osób było już 5 Michałów, także byłem 6, z czego 4 Michałem K, z tego co pamiętam, więc właśnie na tej podstawie Michał wysnuł taką tezę, że będę... Czy to był jakiś schemat, czy to był schemat zatrudniania? Do tego nie wiem, może Michał jest w stanie na to odpowiedzieć. Tylko nie wiem, który. Domenico, how would you like to answer that question? I remember some of those all hands meeting when all the company was meeting. All the company, we were 40 people, and I was maybe the only one that was not speaking Polish. But those meetings then they were being conducted in English for my sake. And I found that very nice. And as Pavel said before, there was that feeling of being like a small company, like a small family. And I think that it was common for everyone in the company, and for me that I just joined, right? I also was coming from a small company, and then it was also the discovery of a large corporation, and that comes also with all the tools and processes and... So there was a lot of discovery for everyone involved. So it was a feeling that usually as a newcomer, you are alone and with people that they are all very expert of everything. But at the same time, it was this shared sense of, okay, I'm not the only one that needs to figure out things. To prawda, to dużo się wtedy zmieniało, tak? Jakby w krótkim okresie czasu i pewnie właśnie dotykało nas w sposób bezpośredni i pośredni. Ale ja chciałbym teraz jeszcze was zapytać o ten wasz pierwszy kontakt z Alexą właśnie. Bo tak jak Michał wspomniałeś, ty dołączyłeś krótko jakby w tym okresie tak zwanym, jakby jak Iwona stała się Amazonem. Jak to wtedy z twojej strony wyglądało? Właściwie po tym, jak Iwona dołączyła do Amazon, byliśmy też jeszcze w tak zwanym stealth mode, czyli było to owiane taką tajemnicą, nie mogliśmy mówić o tym na zewnątrz firmy, że właśnie Iwonę przejął Amazon. I pamiętam, że krótko po tym przejęciu byliśmy właśnie w parę osób. Ja byłem wtedy w zespole, który pracował nad integracją tego silnika text-to-speech, czyli syntezy mowy z urządzeniami dla klientów końcowych, ale także dla klientów biznesowych Iwony. I moim pierwszym zadaniem, jednym z pierwszych zadań w Amazon było zintegrowanie Iwony z Kindle Fire. Kindle Fire to jest tablet Amazon, produkowany przez Amazon. Byliśmy w Cupertino w Kalifornii, z tym, że właśnie okazało się, że Michał wraz jeszcze z Rafałem, który był Technical Product Managerem czy Project Managerem, byli tam także właśnie w ukrytym celu i jak okazało się potem, chodzili na jakieś tajemnicze spotkania, na piętra, w biurach, o których nawet lokalni ludzie nie wiedzieli, że tam Amazon ma swoje biura. No i właśnie chodzili na te spotkania w trakcie, gdy my z innym Michałem integrowaliśmy Iwonę z Kindle Fire i wynikiem tej naszej delegacji nam udało się zintegrować Iwonę, a Michał z Rafałem przywieźli tutaj urządzenie, które jak się potem okazało było tym protoplastą tego projektu D, o którym tutaj już wspominali nasi poprzedni goście. I no właśnie przywieźli ten pierwszy taki prototyp do Gdyni, żeby zespół Iwony mógł zacząć nad tym pracować. Czyli duża doza tajemniczości znowu. Tak, bardzo, bardzo duża. Tak naprawdę to pamiętam, że później jeszcze był też projekt B oprócz projektu D i był on jeszcze bardziej ściśle pilnowany. Pamiętam, że właściwie chyba pojedyncze osoby, jedna osoba właśnie z Iwona Kor, o której rozmawialiście wcześniej, i jedna osoba z teamu produktowego, byłem to ja, miała dostęp tutaj w Gdyni, czy w Polsce właściwie można powiedzieć do tego, że taki produkt powstaje, oprócz oczywiście naszego managementu. I pamiętam, że ja sam w swoim zespole pracowałem nad znowu integracją już tego silnika Iwony, ale już takiego może trochę dostosowanego do urządzeń Amazona. I jako, że byłem jedyną osobą, która była dopuszczona, że tak powiem, do tego projektu, to musiałem właśnie trzymać ten kartonik z urządzeniem w zamykanej szafce i tak naprawdę do komputera wychodził z mojego biurka jakiś tam pojedynczy przewód, żeby USB, żeby podłączyć to urządzenie. Pamiętam, że te stand-upy, czyli te takie nasze codzienne spotkania projektowe, no nie za dużo mogłem powiedzieć, bo mówiłem, że dzisiaj pracowałem nad projektem B, dzisiaj będę robił to samo.
Także po jakimś czasie no, trochę mnie powiedzmy wykluczyli z tego, że tak powiem, statusu. No, także no, było to naprawdę, były duże wyzwania, duże tajemnice. Nie wiem, czy możemy tutaj zdradzić, czym był ostatecznie ten projekt B, ale... Myślę, że możemy, tak. Chodziło ostatecznie o Firephone'a, czyli projekt, który jak się okazało później no nie do końca wypalił, ale tutaj no właśnie na tym Firephone'ie był już głos Iwony, także był to specjalny głos, który tam z kolei był zainstalowany, aby obsługiwać, nazywało się to AVA, to miał być z tego co pamiętam Amazon Voice Assistant, czyli właśnie taka też asystentka, ale w ramach tego telefonu, tego Firephone'a. Dokładnie tak. Jeff Bezos powiedział później o tym projekcie Firephone'a, że była to jedna z najbardziej kosztownych porażek w historii Amazona, ale uzasadnił to w taki sposób, że jeżeli jesteś wielką firmą, musisz ponosić też wielkie porażki, bo inaczej niczego się nie nauczysz. Paweł, czy u ciebie też ta historia około Alexy wiązała się z taką tajemniczością? Oczywiście, no, jakby każdy z nas był zobowiązany jakby dotrzymywać tej tajemnicy. Dla mnie to też było takie trochę tricky, mogę powiedzieć, bo ja nawet znajomym nie mogłem powiedzieć, nad czym pracuję, więc było to takie no, unikatowe doświadczenie dla mnie w tym czasie. Dodam tutaj też, że były takie wyzwania wewnętrzne, dlatego że my już wewnętrznie wiedzieliśmy, że jesteśmy częścią Amazon, ale dalej właściwie rekrutowaliśmy i nawet potrzebowaliśmy dużo więcej inżynierów, ale mogliśmy rekrutować jako Iwona, czyli no mała firma, mały startup trójmiejski, także z jednej strony no potrzebowaliśmy tych dodatkowych ludzi, a z drugiej strony nie mogliśmy im zaproponować tego, do czego tak naprawdę ostatecznie dołączają. Tutaj widzę, że się Maciek uśmiechasz, wydaje mi się, że to... Z jednej strony dotyczyło to, że mnie, ale też Domenico. Domenico, opowiedz o tej sytuacji. Yes, I remember that I was looking for a job here in Trójmiasto. And I applied for a job in Ivona Software without knowing that it was already Amazon. I remember that I was showing to some friends of mine, like, okay, this is the website that for the company that I'm gonna work for. And suddenly the logo changed and it was Ivona Software, an Amazon company. And I said, that was not there yesterday. About the acquisition, so it was after I did the interview and I accepted the offer. Czy to była dla ciebie miła niespodzianka, czy nie? No, it was very nice surprise, yes. Okej. Rozmawialiśmy troszeczkę w pierwszej części o takich wyzwaniach też technologicznych, które wiązały się no, tak naprawdę z całą integracją tych głosów Alexowych, ale nie tylko Alexowych, tak, w środowisku Amazona. Domenico, ja wiem, że ty pracowałeś między innymi nad tym, jak sprawić, żeby ten głos Alexy, no jakby z jednej strony był zintegrowany właśnie jakby i pracował w bardzo niskiej latencji, tak, i żeby to wszystko działało bardzo płynnie. Czy możesz trochę opowiedzieć nam o tych związaniach takich związanych z infrastrukturą? I was a junior developer at the time, so I was mostly observing my teammates and I learned a lot from them as they were iteratively working on performance testing and you know, when you're looking at performance, you actually need to dig very deep and learn about all the various layers in the stack. So look at the networking, at operating system and the scheduling, and you need to know how the technology works. So it was a great learning experience. Michał, może ty jeszcze opowiesz o tych wyzwaniach związanych właśnie z integracją paczki głosowej tak naprawdę na telefonie, tak? Bo być może wiele osób nie wie, jak skomplikowany jest to procesem. Z jednej strony wyzwanie było, takśmy parę komponentów, które musieliśmy zintegrować ze sobą. Od zespołu Ivona Core dostawaliśmy taki niskopoziomowy, przenośny silnik syntezymowy, czyli Ivona Text-to-Speech Engine. Na to nakładaliśmy taką warstwę interfejsu pomiędzy niskopoziomowym silnikiem a systemem operacyjnym, który działał na tym Firefone'ie. Sam Firephone działał na bazie systemu, który nazywał się ACOS. Wydaje mi się, że nazwa pochodziła od Amazon Common Operating System, który był z kolei na bazie Android Open Source Project, który później stał się FireOS-em, który jest używany do dzisiaj w produktach Amazon. I właśnie na tym ACOSie integrowaliśmy no właśnie ten silnik syntezymowy wraz z tym interfejsem dopasowującym bibliotekę syntezymowy do wewnętrznego frameworka, który jest używany w Androidzie. Z tym, że dodatkowo jeszcze zapewnialiśmy zarówno w tym Firefone'ie, jak i w tabletach Kindle Fire dodatkową funkcję, która pozwalała na
synchronizację speech marków, czyli takich metadanych, które pozwalały na informacje w systemie, która część syntezy, czyli tego de facto pliku audio jest w danym momencie odtwarzana, czyli można było synchronizować odtwarzanie dźwięku wraz z tym, co dzieje się na ekranie. Na przykład po to, żeby podświetlać słowa w Kindle Readerze, czyli w aplikacji, która służy do czytania e-booków. I z jednej strony właśnie trzeba było spiąć parę takich komponentów, elementów w jedną całość, tak żeby to działało end-to-end. Z drugiej strony pamiętam, że dość dużym wyzwaniem, jako że ten Fire Phone nie był zbyt mocnym urządzeniem, było to, żeby zminimalizować latency, czyli czas od momentu zażądania przez użytkownika syntezy mowy do momentu, kiedy faktycznie ta mowa jest odtwarzana, czyli tą percepcję użytkownika na to, jak długo musi czekać na mowę. To wyzwanie z latencją generalnie jest z nami też do dzisiaj, tak? Tak, oczywiście. Ponieważ generalnie wszyscy użytkownicy Alexa oczekują, że Alexa odpowie natychmiast, tak? Można powiedzieć w takim samym czasie, kiedy człowiek odpowiada, tak? Jeżeli, ja też wiem, Paweł, ty byłeś po trochę innej stronie, tak? Ty byłeś po stronie webowej wtedy, tak? Tak. Jakie tam były wyzwania? W tamtych czasach, kiedy jakby Alexa zaczynała swój żywot, zespoły zostały podzielone na domeny. Ja w tym czasie byłem w domenie newsów. Mieliśmy taki produkt, który się nazywał Flash Briefing i to była jedna z korowych domen obsługiwana przez Alexę w czasach startu. Więc my dostawaliśmy te urządzenia z tą Alexą i dewelopowaliśmy cały UI pod to, żeby użytkownik widział, co tak naprawdę pod spodem tam się dzieje. Także można było wejść sobie na stronę internetową, bo wtedy jeszcze nie było aplikacji mobilnych, tak jak jest teraz. I za każdym razem, kiedy ktoś mówił coś do Alexy, to samo widzieliśmy na stronie internetowej, tylko że już przepuszczone przez Automatic Speech Recognition. I to było też takie fajne doświadczenie, bo w pewnym sensie było to pionierskie. Nie było jeszcze wcześniej takich rozwiązań. To zresztą było bardzo ważne, tak? Ponieważ jednym z bardzo dużych obaw naszych użytkowników było, co tak naprawdę Alexa słyszy, tak? To, żeby ci użytkownicy widzieli, co tak naprawdę Alexa po tym tak zwanym wake wordzie, czyli po obudzeniu device'a usłyszała, tak? I to rozwiązanie pomagało jakby to zwizualizować. Mamy pytanie od publiczności. Tak może wracające jednak o pół kroku do czasów samej Iwony. Słyszymy tutaj dużo o takiej przyjemnej atmosferze w firmie, w takich żartach Michała i mimo że rodzinnych spotkaniach. I w tym kontekście zastanawia mnie ten fenomen Iwony w takich wczesnych latach polskiego YouTube'a, kiedy takie nierzadko rubaszne przeróbki miały dosyć spore zasięgi. Tak się zastanawiałem, czy firma w jakiś sposób to dostrzegała, było to w jakiś sposób, nie wiem, wewnętrznie komentowane? Michał, Paweł, pamiętacie? Ja myślę, że Pawłowi oddam to pytanie, tylko że mnie jeszcze nie było w Iwonie w tych czasach. Ja bym to pytanie przekierował do naszego działu supportu. Ja osobiście były czasami sytuacje, że ktoś coś znalazł na internecie i się pośmialiśmy troszkę. Natomiast nie wiodło to prymu jednak w tym, co my robiliśmy jako firma, tak? Ja ze swojej strony też przygotowałem kilka takich produktów, które pomagały promować Iwonę w Polsce i na świecie, tak? Ja byłem odpowiedzialny za stronę internetową i też robiłem kilka takich wiralowych kartek. Nie wiem, czy niektórzy pamiętają. Była jedna na Halloween, druga była na Święta Bożego Narodzenia i to na internecie też krążyło, gdzie można było sobie podać tekst, tak? I on był czytany na przykład przez hrabiego Drakulę. Wtedy to był normalny głos Iwony, tylko że jeszcze dodatkowo przetworzony przez DSP, tak? Czy Digital Signal Processing i jakieś tam efekty były na to nałożone. I to tyle, co ja pamiętam. Jakby. Ja myślę, że firma to dostrzegała, natomiast tak jak Paweł powiedział, to chyba nie było jakby w takiej korowej działalności firmy, żeby się tym tak naprawdę interesować, ale w pewnym sensie też na pewno pomagało firmie zdobyć jakby rozgłos, tak, który, tak jak wspominamy, to była firma mała, tak, 30-paroosobowa, 40-osobowa, która musiała normalnie zarabiać jako firma i utrzymać się, tak, więc to na pewno też były wyzwania, więc był to jakiś sposób marketingu też, który oczywiście był zupełnie organiczny, tak, to nie, że tak firma sterowała, po prostu ludzie z tego korzystali. Natomiast trzeba też pamiętać, my teraz poruszamy się w zupełnie innej przestrzeni. Jest 2024 rok. Te rozwiązania są powszechne absolutnie, tak? Natomiast w 2012 czy tam 2011 roku to były rozwiązania tak naprawdę unikatowe, tak? Jakby, żeby było takie miejsce, że możesz prowadzić tekst i usłyszeć głos, to było absolutnie jakby bardzo duża rzadkość, prawda?
Ja dojeżdżałem nawet kolejką w tamtych czasach do biura w Gdyni i pewnego dnia jadę i słyszę głos Iwony, która mi czyta: jesteś teraz na stacji Brzeszcz Główny. No, to też takie miłe było takie doświadczenie. A jeszcze a propos tego viralowego, organicznego marketingu, to z tego co pamiętam, jak dołączyłem, to właśnie, nie wiem, czy to wtedy akurat było popularne, czy pokazywali mi to jako takiej nowej osobie, która przyszła do Iwony, że była jakaś przeróbka, zdaje się, że utworu, w którym jest jakaś muzyka i chyba potem padają słowa Barbra Streisand i ktoś przerobił to w taki sposób, że można było syntezatora użyć, żeby wstawić tam swoje imię i nazwisko i to właśnie viralowo poszło, tak że nie wiem, chyba nawet udzieliliśmy licencji, tak żeby mogli sobie legalnie Iwony używać do właśnie takiej przeróbki. Paweł, czy ty pamiętasz jakiś też moment właśnie z tych późniejszych etapów Alexy, z których jesteś szczególnie dumny, jakieś może innowacje, które możesz przywołać? Tutaj razem pracowaliśmy z Michałem nad Alexa Hybrid Engine. To jest też fajny projekt, bo na początku Alexa była uruchamiana w cloudzie, tak, na serwerach. Natomiast naszym celem w tamtych czasach było uruchomić ten produkt na urządzeniach, które nie miały internetu lub miały bardzo słaby internet. Na przykład samochody, kiedy użytkownik jedzie tunelem, no to w dalszym ciągu chciał kontrolować, czy to stacje radiowe. No i my tutaj pracowaliśmy z całym zespołem, żeby przenieść te wszystkie komponenty, czyli ASR, NLU i TTS na urządzenie i uruchomić to na tym urządzeniu z ograniczoną ilością resursów, CPU, memory. I to nam się udało, był to fajny projekt. To rozwiązanie zostało dostarczone do kilku producentów aut. A ostatnio też się dowiedziałem, że poleciało w kosmos, bo NASA też wzięła ten produkt i go tam zdeployowali na stacji kosmicznej. Wyjaśnijmy jeszcze może te komponenty, żeby wszyscy nasi widzowie i słuchacze wiedzieli. ASR, NLU i TTS. Michał, chcesz to wyjaśnić? ASR jest Automated Speech Recognition, czyli tak naprawdę odwrotne przetwarzanie niż to, czym zajmuje się Iwona. Chodzi tutaj o przetworzenie mowy na tekst, tak żeby można było dalej w systemie przetwarzać to właśnie jako tekst, a nie jako nagranie audio. NLU jest to Natural Language Understanding, czyli tak naprawdę zrozumienie, czy znowu przetłumaczenie intencji użytkownika z tego tekstu na już konkretne, powiedzmy, akcje. Element ze zbioru możliwych intencji użytkownika, który dany system rozumie. I TTS, czyli text to speech, właśnie to jest ten korowy feature Iwony, który był tutaj wcześniej też rozwijany. I tutaj jeszcze do tego, o czym powiedział Paweł, chciałbym dodać, że ten zespół, który pracował nad takim proof of concept, czyli takim właściwie eksperymentem, czy coś takiego w ogóle można zrealizować, pracowaliśmy w bardzo małym zespole, było zdaje się 5 osób. Zdaje się, że w 4 miesiące dostarczyliśmy właśnie taki proof of concept, który pokazywał, że jest to możliwe. Oczywiście to było bardzo okrojone, rozpoznawanie mowy działało na bardzo wąskim modelu, także rozpoznawało zbiór określonych słów. Sam NLU, czyli ten moduł rozpoznawania intencji użytkownika, czasami gdzieś tam można usłyszeć takie żarty, że AI to jest tak naprawdę zbiór instrukcji if else. W tym przypadku to faktycznie tak było. Może nie dokładnie, może bardziej było takie na zasadzie maczowania różnych jakichś wzorców, ale było to bardziej w oparciu o jakieś słowa kluczowe, wyłuskiwanie liczb, jakichś danych z tego, co powiedział użytkownik, niż jakiś taki bardziej zaawansowany algorytm. Sam text-to-speech to właściwie było, myślę, że coś, co akurat było może najłatwiejsze nawet w tym całym systemie dla nas, dlatego, że mieliśmy doświadczenie właśnie w tej technologii, mieliśmy doświadczenie w integracji tej technologii na urządzeniach. To, co powiedzmy tutaj było inne, to, że pracowaliśmy na innym systemie operacyjnym niż wcześniej. Tutaj był to system QNX, czyli taki właśnie system czasu rzeczywistego, który często jest używany właśnie w tych dziedzinach automotive. No i tak jak Paweł wspomniał, udało się nam to zrobić, zrealizować. Co prawda, bo cały projekt zaczął się tak naprawdę od deklarowanej współpracy z jednym z firm automotive, globalnej dużej firmy, z tym, że niestety gdzieś w trakcie coś biznesowo się nie udało i ta firma wycofała się z tego partnerstwa, ale przez to, że właśnie udało nam się zrobić ten proof of concept, który został dobrze oceniony przez osoby decyzyjne Alexy,
podjęto decyzję, że tak naprawdę chcemy to dalej rozwijać, z tym, że początkowo właśnie wdrożyć to na naszych własnych urządzeniach, tak żeby też Echo, na pokładzie których jest Alexa, mogła też działać właśnie w takim trybie offline, czyli gdy brakuje internetu, dalej kontrolować światła, czy powiedzieć jaka jest godzina, czy zdaje się jakoś tam sobie wcześniej ściągnąć informacje o pogodzie i też o tym powiedzieć, jeżeli nie ma internetu. Dominika, czy ty wspominasz jakieś może takie momenty, w których były jakieś innowacje, które umożliwiły de facto zapewnić tą konwersacyjną naturę Alexy? So with regards of the voice, yes, definitely the changes in voice technologies, they allowed to Alexa to sound more natural and conversational and to change the style to the situation, to the context. I remember some of the so-called styles, voice styles that we launched, particularly the newscaster style. And I really enjoyed when Alexa was telling the news and suddenly switching to this mode that sounded exactly as a newscaster from television, like reading the news, and it made the experience much better for me. Nie byliśmy w stanie wtedy, przynajmniej w tamtych latach, stworzyć głosu, który by zapewniał mówienie wszystkimi stylami, którymi posługują się profesjonalni aktorzy lub lektorzy. Więc musieliśmy stworzyć rozwiązanie, które pozwalało przełączyć się z jakiegoś trybu na inny tryb. I to jest bardzo fajna historia właśnie o pokonywaniu tych ograniczeń w jakiś taki kreatywny sposób. Teraz jeszcze mam pytanko do Michała a propos tych różnych rozwiązań Smart Home. Bo wiem, Michał, że ty jak tworzyłeś i projektowałeś swój dom, już na etapie takiego projektu myślałeś o tym, jak wdrożyć rozmaite rozwiązania Smart Home jakby w środku, aby zapewnić sobie jakiś zwiększony komfort. Jak to dla ciebie działa i możesz opowiedzieć nam troszeczkę o tej historii? Tak, to znaczy ja tak naprawdę trochę inną ścieżką poszedłem, to znaczy dostosowywałem mieszkanie, w którym mieszkałem właśnie do tego, żeby można było tam zainstalować system Smart Home. Na bazie tego wiele się nauczyłem i potem po przeprowadzeniu się do nowego mieszkania niestety już też miałem jakiś stan zastany, który no nie był powiedzmy przyjazny takiemu systemowi, ale no już miałem trochę więcej doświadczenia i mogłem już trochę bardziej powiedzmy świadomie wybierać pewne rozwiązania. I tak naprawdę to tutaj w tym systemie mam skonfigurowany system Smart Home, który no, kontroluje wiele urządzeń w moim mieszkaniu. Do tego używam Alexy jako asystenta głosowego. Jest to tak naprawdę jeden z takich dodatkowych komponentów, który jest trochę niejako obok samego systemu Smart Home, także one żyją sobie tak powiedzmy niezależnie, ale właśnie Alexa ma wpływ, jest w stanie kontrolować właśnie ten inteligentny dom. Nie wiem, czy tutaj chcesz trochę więcej... Co to jest tak naprawdę ten inteligentny dom? Czy na przykład jesteś w stanie kontrolować temperaturę w określonych momentach dnia, w zależności od tego, jaką temperaturę lubisz w określonych momentach dnia, tak? Na przykład? Tak, to znaczy no sam inteligentny dom, właściwie może to nie jest też najlepsze tłumaczenie z angielskiego smart home. Ten dom tak naprawdę nie jest inteligentny oczywiście. Chodzi o to, że no jest trochę bardziej jakby, no właśnie taki sprytny o tyle, że niektóre rzeczy można zrobić właśnie przez aplikację czy przez asystenta głosowego, ale jednocześnie też umożliwia taką kontrolę fizyczną jakimiś powiedzmy przyciskami, jakimiś takimi kontrolerami, które są fizycznie zainstalowane w mieszkaniu, ale także umożliwia konfigurowanie różnych automatyzacji, różnych rutyn, scen, które też pomagają w tym, żeby no właśnie dostosować działanie urządzeń do własnych potrzeb. I tutaj właśnie przykładem może być to, żeby zmieniać temperatury, czyli taka automatyzacja, czyli kiedy na przykład wiem, że dzieci nie ma w domu, bo są w szkole, to zmniejszam ogrzewanie, żeby ograniczyć koszty ogrzewania, czy gdy otwarte jest okno, to w danym pomieszczeniu wyłączam ogrzewanie, żeby no właśnie nie jednocześnie... To znaczy nie ty wyłączasz. Tak, to znaczy tak. Skonfiguruję automatyzację po to, żeby to się działo automatycznie. Czyli nie tylko oszczędzasz tak naprawdę na rachunkach, ale też no, oszczędzasz nasze środowisko w pewnym sensie. Myślę, że można tak powiedzieć, tak. A czy taka interakcja z tak zwanym inteligentnym domem zmieniła twoje jakby podejście do technologii? Czy podejście do technologii? Może... Stosunek do technologii? Może inaczej. To jest jakby moje hobby, coś, co lubię robić w wolnym czasie, to znaczy właśnie konfiguracja takiego systemu. Gdy pojawiły się asystenty głosowe, konkretnie
Alexa, której używam, ma taką możliwość, żeby stworzyć tak zwane skille, czyli to są takie aplikacje, które żyją gdzieś tam, można powiedzieć, w cloudzie czy na jakimś serwerze. Takie aplikacje, które pozwalają na zintegrowanie Alexy z właściwie dowolnym innym rozwiązaniem, które pozwala na zdalne zarządzanie. No i właśnie jednym z przykładów takiego rozwiązania jest system Smart Home, którym właśnie można kontrolować zdalnie, z zewnątrz. Są oczywiście do tego dedykowane aplikacje, ale właśnie taki skill Alexy też może być jedną z takich aplikacji. Także wydaje mi się, że to jest to, co tutaj może się zmieniło, jeśli chodzi o to, jak tę technologię używam, szczególnie, że na potrzeby własne też trochę, no właśnie dla własnej frajdy tak naprawdę rozwijałem sobie takiego skilla, który pozwala Alexie kontrolować moim smart home'em. Obchodzimy teraz w tym roku 10-lecie Amazon w Polsce i musimy pamiętać, że Amazon w Polsce to nie tylko Alexa, są też inne zespoły, tak? I wiem, że i ty i Paweł teraz jesteście w zespole, ty jesteś w zespole Blink, Paweł jest w zespole Ring, tak? Ale to są jedne organizacje. Czy możesz trochę powiedzieć o Blink Ring, tak? To też jest jakby smart home, tak? To jest ta kategoria. Ta rodzina urządzeń Ring i Blink są to urządzenia stosowane do home security, czyli zapewnienia bezpieczeństwa domowego. Głównie tutaj takimi głównymi produktami są kamery i dzwonki. Właśnie obie te kategorie urządzeń są podłączane do internetu i pozwalają na to, żeby informować użytkownika o jakichś zdarzeniach, które właśnie następują, czyli na przykład wykrywanie ruchu, czy naciśnięcie dzwonka przez osobę, która będzie chciała zadzwonić i użyć dzwonka. Okay, let's switch the topic and move over to motivation, right? So Domenico, is that your 11th year of working at Amazon or 12th year? In March, it's going to be 12 years. 12 yes. years. What keeps you motivated to work here at Amazon Development Center Poland? A lot has to do with the people that I'm working with. A lot of talented people. And you need to have talented people in order to tackle hard problems like building the next generation of AI speech. It's an environment that is plenty of smart people from which you can learn a lot. Hard challenges that keeps you engaged. And yeah, this is it. Great, thanks. Paweł? Ja się zgadzam z tym wszystkim, co Domenico przed chwilą powiedział. Dodatkowo od siebie jeszcze mogę powiedzieć o takim ciągłym rozwoju. My to tutaj w tej firmie nazywamy day one mentality. Dążymy do tego, żeby codziennie się czegoś nowego uczyć. So I think that's a good point, which Paweł mentioned, like that day one mentality, right? And the willingness to keep on coming up with a fresh perspective towards everyday problems and challenges, right? Domenico, you mentioned those challenges, right? And like which keep you engaged every day, right? Like, can you maybe talk a bit more about that? Yeah, so a lot has to do with, let's say, another leadership principle from Amazon, which is think big. If you're thinking small, then you're self-actualizing, right? You're not going to achieve anything great. It's that thinking big that puts you in a situation in which you are, okay, I need to get there. So I need to innovate. I need to think differently. I need to move fast. I think that's, at least that's how I see it. Michał, jak rozważasz o przyszłości AI i rozwoju asystentów głosowych, czy myślisz, że jest jeszcze duże pole do popisu? Jako użytkownik, jak ty to widzisz? Znaczy ja myślę, że AI czy asystenci głosowi staną się dużo bardziej powszechni, naturalni, czy tacy wszechobecni. Myślę, że nasze, powiedzmy, pokolenie, trochę może to brzmi, jakbyśmy byli bardzo starzy, ale nasze pokolenie, myślę, że wciąż jednak uważa czy używa asystentów głosowych jako taki gadżet, gimmick, coś takiego dodatkowego. Nie jest to jeszcze może do końca naturalne. Myślę, że niektórzy może wręcz uważają, że takie właśnie rozmawianie z programem, z urządzeniem właśnie no nie jest intuicyjne, nie mogą się przełamać, żeby zacząć to robić. Ale myślę, że to właśnie się zmieni i że w przyszłości to będzie tak naturalne, jak może w tej chwili jest na przykład internet, czyli w każdej chwili możemy sięgnąć do jego zasobów, wyjąć telefon z kieszeni i coś sprawdzić. Tak, no właśnie dostęp do czy technologii wspomaganych przez AI, czy właśnie przez asystentów będzie powszechny i dostępny. I tutaj tak naprawdę ja to trochę już zaczynam obserwować u moich dzieci. Pamiętam, że moja córka, gdy miała 3,5 roku, tak się zdarzyło, że pierwszy raz dopiero wtedy jechała tramwajem i była zapowiedź głosowa żeńskim głosem o następnym przystanku, na co moja córka odpowiedziała Alexa, play music.
Także no, to było dla niej naturalne, że skoro no, jest ten, no, to coś, no, pewnie nie wiedziała, oczywiście nie wiedziała, że to jest jakiś asystent, no ale to była coś, do czego była przyzwyczajona w domu przez to, że ja takiej asystentki używam, że można no, właśnie nawiązać taką konwersację. Bardzo dziękuję za te refleksje i wspomnienia. W drugiej części jubileuszowego odcinka rozmawialiśmy także o początkach Iwony, początkach Aleksy, o innowacjach, które umożliwiły Aleksie osiągnąć ten sukces, który osiągnęła. Ja tylko przypomnę, że wszystkie odcinki Alexa Stage mogą Państwo obejrzeć bądź odsłuchać na naszych kanałach YouTube, także w wersji z angielskimi napisami, także z polskimi w dzisiejszym odcinku oraz na Spotify. Dziękuję bardzo. Alexa Stage.